Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj znowu inny anturaż, bo ponadprogramowo musimy się pojawić, bo muszę coś Wam pokazać, bo to przerosło moje jakiekolwiek pojęcie, co tu się zadziało. Poprosiłem pewnego kolegę, bo najpierw będziemy mówić o przedmiocie, a później o podmiocie, na końcu powiem, kto Snowiego znokautował unboxingiem, który tutaj się zaraz odbędzie. Kto Snowiego znokautował, musiał dwoma rękoma wyciągać paczkę z paczkomatu, a poprosiłem tylko o dwie maszynki. Decodfellas My Valinor i Razorok Single Edge Hawk aluminiowy, notabene jak go nazywam Hulk, z faktu takiego, że jest pięknego zielonego koloru. No i właśnie. Kogoś poniosło w najlepszym słowa znaczeniu i oprócz dwóch maszynek przysłał parę jeszcze drobnych rzeczy. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Zobaczcie. Jak się ludzie przeprowadzają, mniejsze paczki robią. Taśmy klejące i to te przezroczyste i te srebrne, żeby w ogóle ta masa towaru, który jest w środku, wytrzymała z objętością i w tym kartonem, bo ten karton po prostu ledwo zipał. Jak będę odsyłał, wiem, że będę musiał nowy karton spożytkować. Więc zobaczcie, co tu się zadziało i muszę to Wam pokazać. To jest szaleństwo. W najlepszym słowa znaczeniu, co nie zmienia faktu, że nazywajmy rzeczy po imieniu. Słuchajcie, na końcu Wam powiem kto, na końcu Wam powiem czemu i na końcu Wam powiem moją konkluzję, jeżeli chodzi o tu zadziało. Najpierw zobaczmy, co tu się zadziało. To na chwilę specjalnie na bok odkładam, bo to będzie obok. Pierwsza rzecz. Pakujący podzielił to na część maszynkową, część zestawową i część kremowo-oddzielną. I już na pierwszy rzut oka widzę co? Widzę Proraso Azur Lime Krem. Będziemy przegalać. Niebieska wersja już nieuzyskiwana. Proraso Krem. Będziemy przegalać. Proraso Cyprys and Vetiver. Notabene mam balsam i wodę kolońską. Nie miałem tego kremu. Już jest komplet. Będziemy przegalać. Jego krem będziemy przegalać. Kent krem. Pozycja podobno rewelacyjna. Ultimate Shaving Luxury. Będziemy przegalać. Co tu mamy dalej? Prep. Będziemy przegalać. Russian Leather Wickham Aftershave będziemy przegalać. Simpson Postshave Balm Sandalwood, a to już wiem, że jest do Simpson Shave Cream komplet. Będziemy przegalać. Proraso Pre-Shave, tak, dla fanów pre-shave'ów. Będziemy testować. Jego balsam do kremu będziemy testować. Razier Safe Booker Talway Tobacco. Co tu jest? Czy to jest to? Tak. Wybite logo nawet. Będziemy się tym golić. Russian Leather mydełko opisane. Potężna próba. Próba, nie próbeczka. Będziemy testować razem z tym. Kolejna rzecz. Irish Fern Wickham. O ile pamiętam, kolega Marcin, przepraszam najmocniej, Doni Darko właśnie próbkę Irish Ferna dał z Wickhama. Będziemy mieli już komplet. Tutaj kanionik. Polska pozycja. Tą akurat mam w swoich czeluściach, ale będziemy testować. Balsam Proraso do tych Prorasów. Lecimy dalej, słuchajcie. Castle Forbes Scotland Shaving Cream. Tak.
Niesamowicie ciekawa pozycja. Rzadka bardzo. Jakże ciekawa zapachowo. Autor tego i właściciel, który mi tutaj zarzucił tą paczkę, prezentował właśnie dokładnie te zapachy, no, opisując mi je. Ciekawie będzie. I mamy do tego dedykowany komplecik. Kolejna rzecz. Tak. Fernando Henning Shaving Soap. Coś mi tu pachnie polską pozycją. Będziemy testować. The Licht Luxury Shaving. Powiem wam szczerze, pięknie to wygląda. Ewidentnie Barrister and Men. Będziemy przegalać i będziemy mieli komplet. Proszę bardzo. Balsam w kolejnej pozycji. Dowo Solingen Racine Shaving Cream Deep Leather. O Boziu, jak to pachnie. Rewelacja. I już mi do głowy przychodzi słowo opisujące to, ale to będzie na filmie z tą pozycją. I przepiękna buteleczka do kompletu. Dowo Deep Leather. Kolejna rzecz. Passiflora Barrister and Men. Będziemy przegalać. Z czym? Z kompletem. Będziemy przegalać. I tu taka podpowiedź, kto by to mógł być, ale może nie, bo kto by to mógł stworzyć taką paczkę? Szaleniec jakiś, w najlepszym słowa znaczeniu. Marilyn Monroe, komplet. Będziemy przegalać. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to się dowie. Słuchajcie, tutaj co mamy? Achilles Last Stand Shaving Soap Phoenix and Bow. Proszę bardzo, takie cudo kolorowe, po prostu szaleństwo koloru i komplecik będziemy przegalać. Wally Coe, King of the Bourbon, będziemy przegalać. Tak, wiem, dzieje się, co nie? Beach Classic Shaving Soap Phoenix. Tak, ten nasz amerykański ulubiony, nasz w społeczności tradycyjnego golenia, bo każdy wie, że Phoenix daje dobre golenie i ten prawdopodobnie na pewno da. A czy na pewno? Sprawdźmy. Słuchajcie, to sprzęt, sekcja, to jest jakiś arsenał. Ja mam już 1/4 stołu zajętą, a to dopiero kosmetyki. I teraz lecimy dalej, bo to się dzieje po prostu szaleństwo. Poprosiłem tylko i wyłącznie o tą maszynkę, czyli The Godfella Smile Valinor. Uwielbiam klimaty, Władca Pierścieni, Hobbit, to są moje klimaty. Poprosiłem też o maszynkę, o właśnie tą, czyli Razorok Hawk. 2, zielony. A dostałem, słuchajcie, i to się w głowie nie mieści, bo dostałem troszkę tego. Ja czytam tak, Executive Shaving i nie powiem wam co jest w środku, ale Executive Shaving, czyli firma, która już nie istnieje. Pamiętacie? Banita, Outlaw, ale na pewno daje dobre golenie. Icon Shave Craft. No, to też na pewno będzie godnie. I ktoś chyba tu sobie zaczyna ze mnie szaleć. Powiedział, nie lubisz motylków? Nie lubisz? To polubisz. A jak nie, to spróbujesz. Vikings Blade. Uwielbiam klimaty wikingów, wszelko co z ich kulturą się kojarzy. Coś mi się zdaje, że to rozwali system. Ale to nic. Polecimy dalej. DLC Yaki. Kolejna maszynka. Tak. Tutaj jakiś taki ciekawy woreczek. Bardzo ciekawy woreczek. I powiem wam szczerze, ten woreczek, że niby taki leniany, niby taki nijaki, niby takie nic, powoduje coś, co już miałem, jeżeli chodzi o firmę na kanale, bo to jest fantastyczna, po prostu wyjątkowa maszynka, bo to jest tak zwana Merika. Jeżeli chodzi o flagę Stanów Zjednoczonych, mała, filigranowa i naprawdę będzie się działo. Pięknie wykonana. Mniejsza od tej pozycji, którą miałem na rynku, w ręku na kanale, ale będzie się działo. Kolejna rzecz, Boker. Boker i na 100%. No oczywiście, że tak. Dzień dobry, motylek. Czyli będziemy znowu wkurzać Snowiego, jeżeli chodzi o motylki.
Wynalazek zza oceanu, który goli, nie wiemy czy goli. Sprawdzimy czy goli. One Blade. Następna pozycja do poznania. Kolejna rzecz. To już mieliśmy, tylko ja miałem z rynku japońskiego, azjatyckiego, tutaj z europejskiego. Feather Double Edge Razor. Kolejna rzecz. Motylek. To jest zemsta. Zemsta za moje marudzenie o motylkach. Chcesz więcej motylków? Będziesz snowy motylkowy. Adjustable Double Edge Razor Feather. Kolejna pozycja federowska i znowu motylek. Wykończę cię, gościu, tymi motylkami. Właściciel tego tak powiedział, podejrzewam. Ariana and Evans. Piękna maszynka. Coś, militaria, bombowce. Już niedługo na kanale. Kolejna rzecz. Maszynka. Quantum Safety Razor Phoenix. Kolejna pozycja. Maszynka. Sterta rośnie. V3 Razorok Hawk otwarty i zamknięty grzebień, czyli mamy dwie opcje w środku. Kolejna pozycja. Lubisz razoroki? No to ja ci dam razoroki, proszę bardzo. Mamba 70. Kolejna pozycja. Razoroki lubisz, mówisz. Już lecimy. No to powiem wam tak. Slant. Nie powiem jaki, żeby było ciekawie. I co? I drugi. Tylko że oprócz slanta jeszcze jest dopisek super slant. I też razorok. I słuchajcie, to jest szaleństwo. To jest po prostu szaleństwo. Czemu? Bo zobaczcie ile tego jest. I poprosiłem o dwie maszynki. Dwie. A dostałem sprzętu na masę, absolutne masę filmów. Wesoły Romek, taki żarcik, który mi to wysłał, powiedział: masz na 10 lat, gol się, tylko to jest wstęp. To jest dopiero wstępna paczka. Kolejne dopiero będą. I powiem szczerze, tak, znamy go. Wy też go chyba znacie, a jak nie znacie, to wchodźcie na jego kanał. Tak, bo to jest youtuber i o to mi chodzi, słuchajcie, nie po to, żeby sobie takie wielkie paczki wysyłać, tylko po to, że youtuber youtuberowi nie wilkiem, youtuber youtuberowi pomaga, twórca dla twórcy, neutralny, a na pewno nie kopiący się po kostkach. To jest Japur, Łukasz, którego znacie. I Łukasz, bardzo, bardzo ci dziękuję. I rozwaliłeś system, znokautowałeś po prostu Snowiego. No i nie wiem, co tu się wyprawia, ale szaleństwo jakieś i dzieje się. I będzie się dziać na kanale dzięki tobie. Dla spokoju ducha. Piotrze, Marcinie, jeden i drugi, wasze paczki idą pierwsze na kanał. Skoro mam na 10 lat, jak to Japur powiedział, będziemy to przegalać na końcu. Najpierw wszelkie paczki zostaną ładnie przegolone i zwrócone właścicielom. Spokojnie, nie musicie wpadać w zawał, że chyba wróci za pół roku, skoro tyle tej dobroci ma. To poczeka. Ale z radością poczeka, bo ja z radością wszystkim chcę się golić, bo nic z tego tutaj, że tak powiem, nie było jeszcze na kanale, a będzie. Wracając jeszcze raz, Japur, jeżeli oglądasz ten film, a pewnie oglądasz, Łukasz, mój prawoskrzydłowy, który ze mną prowadzi tak zwany podcast o tradycyjnym goleniu, przy okazji ma swój kanał, zapraszam na ten kanał, tu się dziś pojawi jego wizytóweczka, wchodźcie, oglądajcie, jeżeli ktokolwiek jeszcze nie był. Podejrzewam, że nie, bo jest o wiele dłużej u mnie na kanale, ale jeżeli by się jakiś dłużej na YouTubie ze swoim kanałem od 3 lat, ale jeżeli plączę już mi się naprawdę, patrząc na to wszystko, to jest jakieś szaleństwo. To ja się dzieje, czuję się jak dziecko 4-letnie, które wrzucili do sklepu z Lego i tak patrzy na to Lego, patrzy i zwariował i nie wie czym, jak, kiedy i w jakim momencie się delektować, bawić, cieszyć. Po prostu to jest jakiś obłęd. Więc ogólnie rzecz biorąc, na początku myślałem, że mi przysłał 2 maszynki i 4 kilo cegieł, bo znając humor Japurka, bo jest naprawdę specyficzny, ale inteligentny i bardzo przyjemne poczucie humoru ma chłopak, no myślałem, że zrobił sobie żarcik. Nie zrobił sobie żarciku, zrobił sobie drugi, ale związany z tradycyjnym goleniem. Więc jeszcze raz, Japur, bardzo ci dziękuję. Wcześniej, jak dobrze wiecie, dostałem, bo już widzieliście, tabaka Blacka, którego mi umożliwił zakup Seba, a przy okazji podarował Cremo razy 2, drugie już niedługo też tu się pojawi. Seba, tobie też dziękuję. Tutaj opowieści przy kawie. Kuba, naprawdę szalejesz. Czemu? Bo tu jest dawka żeletek, które już
pokazywałeś na kanale, a chcesz znać moją opinię i chcesz, żebym ja pojawił też się z nimi na kanale, to są tak zwane chińskie produkcje, chińskie myśli przewodnie, które nam mają pomagać lub utrudniać życie, jeżeli chodzi o golenie się. Też wrzucił do tej paczki swój przyczynek. Kuba, tobie też dziękuję. Więc Seba, Bercik, Kuba, opowieści przy kawie, ale przede wszystkim tobie, Japur, wielkie dzięki. Chłopaki, jesteście genialni, to jest pierwsza rzecz. Japur, jesteś szalony. Jesteś totalnym wariatem w najlepszym słowa znaczeniu. I słuchajcie, chyba o to chodzi. Żeby tradycyjne golenie łączyło, żebyśmy różnili się, ale pięknie i normalnie, a nie po kostkach i nieprzyjemnie. Niech tradycyjne golenie nas łączy i niech daje przyjemność wszystkim, ciekawi widzów, a przy okazji łączy stwórców i niech ci twórcy, że tak powiem, najzwyczajniej w świecie w szacunku do siebie tworzą każdy swoje, każdy po swojemu, każdy może mieć inną koncepcję, ale współpracując z uśmiechem na twarzy, nie bądźmy sobie wilki wilkiem, mimo że w moim logo jest wilk, jest to najpiękniejsze zwierzę, jakie można, z moim zdaniem, zobaczyć w naszych cudnych lasach polskich, to mimo wszystko współpracujmy. Właśnie dla nas, dla siebie, dla twórców, żeby nam było przyjemnie, ale przede wszystkim dla tradycyjnego golenia, żeby ono się rozwijało, łączyło i dawało coraz więcej ludziom przyjemności, jakości i skupiania na tym, żeby wchodzić w to, a nie uciekać od tego. Dziękuję wam, chłopaki. Tyle. A ja to wszystko pakuję do kartona. Japur, wariacie jeden, będzie golony. Pewnie 10 lat, tak jak powiedziałeś, bo jeżeli to jest pierwsza paczka przedwstępna, a ja jeszcze mam szafki pełne swoje, to zwariować można. Ale jakże przyjemnie można zwariować. Bo z żyletką w ręku, bo z tymi dobrociami, bo w tradycyjnym goleniu. Trzymajcie się. Do zobaczenia w łazience. Na razie, cześć.